Siemka, ja jestem Adacho, moi drodzy. To nastąpiło! 11 000 osób na zakolach! Szczerze, tak może wam się tylko wydawać. Uwierzyliście? Uwierzyliście? Sorry. Musiałem zwrócić na to uwagę, co tutaj Facebook wyrzuca, mimo tego, że tak naprawdę członków jest 10 962. Także nadal czekamy na tę magiczną liczbę. Nie zmienia to faktu, że ja się dobrze bawię. Mam nadzieję, że wy również się dobrze bawicie na zakolach. Dzisiaj przechodzimy do kolejnych postów. To nie jest po kolei. To nie jest po kolei, no ale okej. Inną miałem mieć kolejność chyba, tak? Wybierałem posty do filmu, to ten był gdzieś w środku. To jest naprawdę jakość tej karty, która jest... tylko tak się światło ułożyło. Jeden z widzów ostatnio napisał do mnie maila, dlaczego nie nagrywam o tych kartach. No, to jest chyba już odpowiedź. To jest odpowiedź na to, dlaczego nie nagrywam filmu o tych kartach. Jakość ich wykonania i w ogóle... Co to jest za karta? Co to jest za karta? Widać tutaj w ogóle, jaki to jest słabej jakości karton, jakieś błędy w druku. Wyglądają one fatalnie, są wykonane fatalnie i nie będę za to dawał pieniędzy. To, że to jest z Dragon Balla, to w ogóle mnie tutaj nie przekonuje. Nie ma tutaj nawet zatrudnionych rysowników, żeby narysować coś od zera, tylko mamy jakieś modele postaci i kadry z anime. Ktoś z was może powiedzieć, starzeje się. Dziad się starzeje, już nawet nie interesują go karty z Dragon Balla. No nie, no parę lat temu Panini też wydawało pierwszy raz karty z Dragon Balla, kupiłem je. Były najgorszymi kartami z Dragon Balla, jakie kiedykolwiek widziałem. Karty Chio są lepsze od tych, które wyszły, a te są jeszcze gorsze, więc 6 kawałków kartonika, nie wiadomo za ile. Nie będę tego kupował i nie będę na temat tego nagrywał, bo w zasadzie wszystko to, co mówiłem na temat poprzednich kart, można powiedzieć tutaj tylko 3 razy mocniej. Sasuke. Ciekawostka, którą mogę wam teraz dać, to to, że dosłownie godzinę temu nagrałem odcinek o Naruto i jeszcze widać nawet tutaj wiszący strój. I jako, że jest to jeden z niewielu filmów, które zostaną wrzucone jeszcze przed moim wyjazdem 4, to chcę po raz kolejny przypomnieć i poprosić was o możliwość noclegu. Dla mnie, dla Michała i dla Witka. Jedziemy w akcję rowerową Pomaganie za jechaniem. Będziemy zaczynać w Gdańsku i 5 jedziemy z Gdańska do Kościerzyny, więc w Kościerzynie z 5 na 6, jeśli ktoś ma możliwość przenocowania nas na trawniku chociażby, bo będą namioty, czy pod dachem, czy gdziekolwiek udostępnić nam kawałek zieleni, działkę, czy cokolwiek innego w najniższym standardzie, bo tutaj głównie chodzi o to, żeby móc rowery bezpiecznie zostawić, to będziemy wdzięczni. 5 lipca za tydzień w zasadzie Kościerzyna i dzień później 6 lipca Chojnice. Te 2 noclegi mamy jeszcze nie zaklepane, bo wszystko inne jest już zaklepane i też dziękuję osobom, które piszą maile i proponują. Naprawdę bardzo nam pomagacie. Odnośnie tego Sasuke, ja widziałem kiedyś taką przeróbkę, także to nie jest oryginalny pomysł, ale to bardziej taki Susuke. Sasake. Sausage bardziej niż Sasuke. Dziękuję za ten art z Naruto. Tutaj jest coś bardzo interesującego. Ja sobie przejrzałem to wszystko, jak to wyszło. Hej, robię postacie z Dragon Balla jako stickmany. Rozpoznajecie postacie? Napiszcie, czy fajne i robić więcej. Szampan najbardziej skradł moją sympatię. Jak zrobić grubego stickmana? No po prostu w ten sposób, nie? Jiren też mi się podoba ze swoimi uszami. Black w ogóle 3, Rose. Bardock też dostał jakiegoś Super Saiyanina 3. Tu jest jakiś Super Saiyanin 5 i teraz czy będzie to można zobaczyć w jakiejś animacji? Czy po prostu to tak dla hecy? Fajne, podoba mi się. Kreatywne na pewno. Co tu mam powiedzieć? Koci pustelnik to mnie rozbawiło akurat. Przepraszam, ale w tej koszulce dorobiłem brodę, okulary, 1:1 cosplay Genialny Żółw. Master Roshi zada... Nie no, koszula jest z Roshiego, więc w zasadzie jest nawet na gifie pokazane, gdzie tutaj Roshi miał tę koszulę. To był jeszcze pierwszy Dragon Ball, nie? Ale wiecie, jak nie przepuszcza powietrza? To jest koszula dobra do nagrywania na jesień albo na zimę, bo nie przepuszcza powietrza. Dziękuję za tego arta. Czy mimo wszystko 1:1? Nie powiedziałbym. Nie mam zmarszczek. Widać tutaj, że to jest broda doklejona. Może kiedyś będę robił lepszy cosplay. Emil ostatnio wygrał ode mnie pudełko po butach i w środku fanty, paczka już doszła. Emil napisał, że mu się podobało, także cieszę się, Emil, pozdrawiam cię serdecznie. Co to jest? Co jest grane? No gość rysuje takie rzeczy na telefonie, jakiś Krylan. Ja to nawet jestem przedstawiony całkiem fajnie. Nie jak w prawdziwym życiu, nie? Taki tutaj jestem waleczny. Ładnie, bardzo dziękuję. No ale tutaj jeszcze ten proces tworzenia. To jest wszystko na telefonie robione. Nie, ja nie wierzę. To jest stara technika cieniowania, nowa technika cieniowania. Emil!
pierwsza wersja tła, a tu jest druga wersja tła. Ja pierdzielę, ty, no jak to jest zrobione, że tak powiem, nawiązując do kultowego programu mojej mamy. Szlifuj ten talent. Nie mówię, żebyś mnie rysował, ale szlifuj talent, bo kurde, jest tutaj potencjał. Ja tu widzę potencjał wielki. Emil, jesteś naprawdę niesamowity. Key House. Key House? Chodzi o jakąś kichawę? Nie no, chodzi o dom key. Dom key. Czyli o domki. Ale nie rozumiem nazwy trochę. W jaki sposób key nawiązuje do strzyżenia? I jaka jest różnica między barberem a fryzjerem? Czy w małych miastach chodzi się do fryzjera, a w dużych do barbera? Nie no, tutaj mamy Ciechanów. To chyba nie jest. Znaczy, wiem gdzie jest Ciechanów, ale to nie jest metropolia. Gościu sobie nakleił Goku z Dragon Balla GT. Barber. No jest fanem Dragon Balla, ale czym się różni barber od fryzjera? I dlaczego Key się nazywa? Może kiedyś pojadę. Chociaż ja tam do fryzjera nie muszę chodzić. Dzisiaj dosłownie sam pod prysznicem. Więc ewentualnie spytałbym tylko, skąd się wzięła nazwa. Halipost. Przyjaciel mi przywiózł z Japonii. Pierdółka, a cieszy. 2 złote. Goku dla skali. Przywiózł mi 2 złote. Znalazł w wózku w supermarkecie. Okazało się, że Polak zostawił. Nie no, chodzi tutaj o jakąś saszetkę, jakiś woreczek. 2 zł. O, ktoś nawet to napisał. 2 złote ci przywiózł? 2 zł jest dla porównania... Dobra, no wiadomo, przecież żartuję. Oryginalny mały bandajowy Goku z Ace Age Figuarts. To jest dobra firma, ale dlaczego ten Goku jest taki malutki? Widuję figurki z tej serii w Polsce, ładnie wykonane są. Kurde. Ja pierwszy raz widzę. Nie widziałem wcześniej tego. Chciałbym zobaczyć ją rozpakowaną i w akcji. Miły gest. Doceniam. Znaczy doceniam. Szanuję. Z kim się widzę w Vice City w listopadzie? Możecie dać znać, co sądzicie o tych preorderach GTA 6. Widziałem ludzi, którzy mówią, że to trochę bez sensu kupować preorder do gry w wersji cyfrowej, bo to nie jest tak, że ona się skończy, a w zasadzie nawet Rockstar powiedział, że wersja pudełkowa nie będzie miała płyty. Kolejny znak zapytania. Jeśli chodzi o mnie, ja nie mam konsoli, więc nawet gdybym chciał, to nie mogę sobie kupić GTA 6. A czy pytanie, czy bym chciał? Nie kupiłbym preordera. Mimo wszystko widziałem, że cenowo nie będzie tragedii. Ja się spodziewałem jakichś 600-700 zł za tę grę, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile godzin będzie można w niej spędzić. Mapę, jak mapa jaka jest wielka i tak dalej. Ale kurczę, ja nadal czekam, aż to wyjdzie na komputer, bo ja na komputerze gram. W życiu miałem PSP tylko, nie? Jakiś czas temu dostałem od widza z Wielkiej Brytanii PS Vita. No ale na PS Vita w GTA 6 nie pogram. Możecie dać znać, co o tym sądzicie. Jakie macie obecnie odczucia tyczące się GTA 6? Ja na pewno w gierkę zagram, bo no pod kątem gameplayu i w ogóle doznań, tej, jak to się mówi, immersji, no to będzie, stawiam, że sztos, ale preordery i te inne takie... Tutaj też fajny post, chciałbym go zobaczyć, bo mamy różnicę między mangą a anime, jeśli chodzi o cenzurę. Szczerze, to tutaj wcale nie jest tak źle, jeśli chodzi o cenzurę, bo anime też Sasuke był bardzo mocno podziurawiony, ale nigdy nie widziałem, jak wygląda manga Naruto, więc to też będzie dla mnie ciekawe. A, tutaj miał ręce, a tutaj nie miał. Ten... Raichi, nie pamiętam jak on się nazywał. Kimichi. O, tutaj mamy... Robaczki wybuchły mu ręce, ale tutaj wybuchły mu tylko bandaże. Widziałem tę chyba najbardziej popularną cenzurę, gdzie Naruto wbija kunaja w jabłko zamiast w swoją dłoń. O! I tutaj mu w ten sposób przedziurawił. Okej. Mangowa wersja ma więcej sensu. Lepiej tłumaczy to, w jaki sposób Naruto był w stanie przytrzymać rękę Kabuto. A tutaj? O, Zabuza. No, ta scena z Zabuzą to by dużo zyskała, gdyby Zabuza w ten sposób wyglądał. I Neji tu też dostał na wylot w tym lesie, ale on i tak dużo obrażeń przyjął w tej walce z pająkiem. Co jest grane? Chociaż ja wiem, swastyka jest indyjskim też symbolem, ale to jest zaskakujące. Nie spodziewałem się, że Neji miał inny symbol. I tutaj było tak to przedstawione w mandze. I tu jeszcze... Wow, to trzeba chyba mangę nadrobić w takim razie, bo ja nie spodziewałem się, że Naruto w mandze jest taki mocny. Podoba mi się to, zostawiam lajka. I scena z haku. Okej. Scena z haku jeszcze. Mateusz Gregorczyk, witam i wrzucam moją nową pracę, konkretnie Ostrza Chaosu z gry God of War, wykonane z kartonu. Czas pracy około 65 godzin. Jakbyś poszedł z czymś takim na Pyrkon, kobiety by po prostu chciały z tobą robić zdjęcia. Doceniam to, jak naprawdę ktoś sobie
wynajduje takie hobby i postanawia poświęcić sporo czasu, 65 godzin to jest kupa czasu. Ja w 60 godzin przeszedłem pierwszego Isaaca całego na 100%. No to on w ten... Co tu gadać w ogóle? Zostawiam serduszko. Co prawda ja w God of War'a jakoś szczególnie nie grałem, ale no mimo wszystko widać tutaj postaranko. Wleciał custom z DB. Nie ukrywam, że myślałem, że wyjdzie trochę lepiej. Nie mogę się doczekać, by powtórzyć go, gdy nabiorę większej wprawy. Pisze Mikołaj. Powiem ci tak, wiadomo, z bliska jak patrzysz, to można doszukać się pewnych niedociągnięć, ale no kto ci patrzy na buty z bliska? To jak idziesz, a to są te konserwy tak zwane. Fajny pomysł, żeby smoczą kulę tutaj dać na tym kółeczku, nie? Co to było w ogóle za czasy, że w gimnazjum, czy pod koniec mojej podstawówki, tam 2009-10, to konwersy były tak bardzo popularne. Wszystkie dziewczyny miały konwersy, a potem się na wansy przerzucili ludzie. Ale teraz? Nie widzę w ogóle ludzi w takich trampkach. Jakbyś szedł w takich po ulicy, to ludzie by nie zwrócili uwagi, że tutaj coś krzywiutko albo inaczej niż powinno być. Także dla mnie kawał dobrej roboty. Lajeczek. Gdzie tu mogę lajeczka? Kurde, no mogę zostawić nie mogę. Mogę tu? Okej, dziękuję. Facebook nie pozwala zostawić lajeczka. Witam wszystkim, Pomyślałem, że pochwalę się wam moim dalszym progresem książki. Zakończyłem kilka dni temu kolejny wątek mojej 5. książki. W tym wątku pojawiają się 3 ważne wydarzenia, nieco zmieniające życie głównego bohatera książki sagi. Myślę, że w najgorszym wypadku w połowie Co? W połowie książki. No fajnie, dużo znaków, ale to jest tak zwany fake posting, nie? Gość napisał wszystko, ale nie powiedział nic. Jakieś wydarzenia, jakiś bohater, jakiś wątek, jakaś książka. Ale o co chodzi? Przepraszam za głupie pytanie, ale jaka to książka? To nie jest głupie pytanie, to jest pytanie, które się wszystkim nasuwa na myśl. Piszę książki. W 2024 roku wydałem moją debiutancką książkę Zapomniany Zbawca. Mam do tej pory napisane 3 kolejne. Druga wychodzi w tym roku, a na pozostałe 2 szukam wydawcy. Dużo osób chyba teraz woli audiobooki niż czytać tradycyjnie książki. Tak zauważyłem. Witam i podsyłam kolejną pracę. Mateusz będzie miał jeszcze jednego posta, bo teraz przypomniałem sobie, że to Mateusz jest autorem jednego rysunku. Widać po stylu, ale to jest piękne. Nie wiem kto to jest, ale płonąca katana na tle księżyca, chociaż nie ma kraterów na księżycu. To jest talerz z Ikei. I talerz z Ikei na niebie? Wow, mocne. Franciszek Jan Antoniuk. Wow, kolejna zapowiedź turnieju Mocy 2. Najprawdopodobniej wtedy na zakolach pojawi... Słowo klucz. Najprawdopodobniej. A to nie 3. rozdział miał być? Nawiązanie do kadru, do tego plakatu promocyjnego z Sagi Moro. Kochuj Vegeta. Zostawiam lajka na zachętę. Ale ludzie chyba są zmęczeni. 2 komentarze, zobaczmy co ludzie napisali. Aha. Dobra, Franciszek, 50 teaserów i rozdziału dalej nie ma. Najnowsza zdobycz. Takie rzeczy są w sklepie? Dlaczego jak ja jestem w sklepie, to nie mam Ale to nie jest biedronkowa podłoga. Nie, to nie jest biedronkowa podłoga, to nie jest Biedronce. Mogę wam pokazać, jaka jest moja najnowsza zdobycz i to jest już faktycznie zdobycz, a nie kupione, więc nadal utrzymuje się ta prawdziwa zasada, że u mnie na półce nie ma ani jednej figurki, którą sam bym sobie kupił. O! Janemba! Tada! Vegeta z GT. Dlaczego mówię, że to prawdziwa zdobycz? No bo to zdobyłem. To była nagroda za udział w bitwie na wiedzę, a więc... niedługo. Na kanale Stary Kij TV. Znaczy nie wiem, czy niedługo. Bartosz tam ma 100 odcinków do przodu, także może za 3 lata. Nie wziąłem udział w bitwie na wiedzę i nagrody za udział były, także zobaczycie to pewnie za jakiś czas. Hej wszystkim, dziś stała się rzecz, której nieco się nie spodziewałem, a mimo to budzi we mnie różne emocje. Przechodząc do sedna sprawy, dziś podpisałem... A to jest ten sam gość? A, to jest ten sam gość i to jeszcze ten sam gość, który wrzucił ten post, który chciałem pokazać. To jest akurat fajny post, rzadko takie rzeczy są. Dzisiaj zamieszkałem w moim kupionym w kredycie mieszkaniu. Pomyślałem, że fajnie będzie pokazać. Kurde, krok do przodu, gratuluję. Miłego mieszkania. Tak patrzę na układ, to jest taki sam układ jak miał mój kumpel. Pluszaki stoją naprzeciwko siebie, tak jak Naruto i Sasuke stali naprzeciwko siebie podczas walki w Dolinie Końca. Jeszcze jest lis, a ten jest srebrny, bez kitu. Dawid Nax, siemka, to znowu ja. Chciałem się podzielić moją nową pracą. Zainspirowało mnie to, że w ostatnim odcinku Adacho powiedział, że potrzebuje nowego PFP. Zdjęcia profilowego. Wiem, że go sobie pewnie nie ustawi, bo to nie praca najwyższych lotów, ale i tak sprawiła mi dużo frajdy. To... tak, mi też sprawia dużo frajdy patrzenie na to. Dziękuję ci. Co to w ogóle jest za ucho spuchnięte? Pięknie ogolony, okularki są, jest
zaktualizowany wygląd. No na starym profilowym jestem już nieaktualny. No, tam nie ma praktycznie brody i są włosy, nie ma okularów. Wszystko się zmieniło. Jakby zupełnie inny człowiek. Dziękuję ci za twoją pracę. Dziękuję ci. Na prima aprilis bym sobie ustawił to na profilowe. Metal Cooler. Tym razem postanowiłem kontury długopisem namalować w odróżnieniu od Piccolo i Freezy, których kiedyś rysowałem. Tutaj mamy chyba nawet nawiązanie do kadru z Dokana. Super atak Metal Coolera AGL. Albo fizyczny, legendarny. Satysfakcjonujące jest to, w jaki sposób metal się świeci, nie? Nie jest to łatwe, żeby to rysować, ale myślę, że jak ktoś trochę się boi rysować ten metal, a potem to narysuje i widzi, że to faktycznie wygląda jak srebrny metal, który się świeci, albo tutaj taki cień pada, to może być satysfakcjonujące. Zostawiam lajeczka, dziękuję. Tutaj mamy dość ciekawy i ładnie wykonany art Rafała. Witam, trochę mnie nie było, więc postaram się coś częściej wrzucać. Zostawiam tu Akazę i Doumę z Demon Slayera w śmiesznej odsłonie. Nie wiem, co to są za postaci, bo nie znam anime, ale na pewno sobie obejrzę za jakiś czas. Chyba na odwrót, bo Akaza jest słabszy. Już się kłócą. Takie tam na budowie. Pod gładzią będzie Goku. To u mnie, on też jest dobrze zbudowany, tak. To u mnie na szafie, która poszła do drugiego pokoju, jest też napis, bo myśmy ją jakimś cudem dosłownie wcisnęli do mnie do pokoju, jak się tutaj wprowadzaliśmy. Ściana została wygięta czasoprzestrzenią i dosłownie tam jest napisane, że na pamiątkę tego wygięcia ściany siłą woli. Może dzieci kiedyś to zobaczą. Okej. Goku fajny, Goku dobrze zbudowany. Pozdrawiam, Bartosz. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy pracują na dworze w takim upale. Trzymajcie się tam. Limp Bizkit. Walter White, który jest tak naprawdę psem, był na koncercie Limp Bizkit. Zostawiam lajka. Też byłem na koncercie Limp Bizkit ostatnio. Nikt nie wie, jak to jest być Batmanem. Ale powiem wam, chciałem iść pod scenę, ale już nie miałem siły. Bo byłem na koncercie Baby Metal. Bardzo chciałem być pod sceną i byłem. Potem od razu było Papa Roach. Już się nie dopchałem pod scenę, bo było tyle ludzi. I potem z powrotem na drugi koniec, pod drugą scenę, pod pierwszą scenę w zasadzie, na Limp Bizkit. Już mówię, dobra, usiądziemy sobie gdzieś w tle. Posłuchaliśmy. Bardzo fajny koncert. Baba była wzięta z tłumu na scenę i sobie śpiewała. Nie wiem, czy to było ustawione, czy nie, ale fajnie wyszło. A ludzi? What the shit. Ludzi? Guzik! Guzik! Guzik? Patrzcie, jakiego ptaka nam tutaj pokazał w Podkowie. Jak ty masz takie tutaj miejsca do robienia, to ja się nie dziwię, że tobie się chce. Ale Marcia jakby to zobaczyła, to by od razu mówiła, nie, wyprowadzamy się na wieś. Wow, jaki herb, to jest twój herb? Czekaj, bo on coś tu napisał. Witam, dawno nic kreatywnego nie wstawiałem, to wstawiał to taki herb? Nie wiem do końca jak to nazwać. Jest to rzecz jasna gołąb na Podkowie, będący ozdobą gołębnika, gdyż mój tata hobbystycznie hoduje gołębie pocztowe i wysyła je na loty. Jak mój wujek też. Do kiedyś, miłego weekendu, pozdro. Super! Zajebisty post, bardzo mi się podoba. W ogóle jest jakiś tutaj lore tego całego gołębia. Pomalowany jest, zobaczcie, nawet te kolory są adekwatne. Złota podkowa, guzik. Kurde, jeszcze prezent dla taty. Michał, myślę, że twoi rodzice mają z ciebie dużo uciechy. Dużo pociechy. Dziękuję ci za to. 57. Co to jest w ogóle za miejsce? Gdzie to jest? Dostałem lajka, ale gdzie to jest? Menu? 57? 58? To wygląda jakby to było jakieś taniec z gwiazdami. Ale żadnych gwiazd tu nie widzę. Prócz glu. Klaudia tutaj wrzuca, proszę ja ciebie, jakieś wegety. To wygląda... Aha, bo to jest aero. No bo... Aha, aerograf. Jedyne co mi się kojarzy z aerografem to stary Paint. Jaki tam był... Ja lubiłem rysować w Paincie za pomocą tego właśnie spraya, tego aerografu. Mam na kompie cały czas jakieś rysunki. Jak jakiś znajdę z użyciem aerografu, to wam pokażę. Zresztą teraz wam pokażę, żeby nie było... Teraz wam pokażę i dam wam przy okazji opowieść. Nawet mam jeden rysunek, który nazywa się aeograf.bmp. I żebyście mi uwierzyli, widzicie to? 29 grudnia 2004. 17:13. Mam oryginał. Ty, no to jest moje dzieło. Ja tu miałem 7 lat. Mam coś jeszcze. Pokażę wam to. To jest mocne. Pokażę wam jeszcze to. To jest mocne. To jest... Jakby co? To jest koszulka, której sam sobie nie kupiłem. To jest na obozie judo koszulka mojego kolegi, okej? Dobra. Tutaj też jest, a nie, tutaj już nie ma aerografu. To się nazywa kółko i krzyk. I zobaczcie,
Krzyżyk wygrał, więc jest na pierwszym miejscu. Kółko przegrało, więc jest na drugim, a na trzecim nikogo nie ma. Kto jest? I jeszcze jest podpisany Adaś. Lubiłem bardzo ten font. O, zobaczcie to. Alfabet.bmp. To nie jest tak naprawdę alfabet, bo mamy kuwerty UJOP, ale no jest... Z którego to jest roku? Chyba też 2004, nie? 12 grudnia 2004. To jest dla mnie do tej pory zagadkowe. Wydaje mi się, że chciałem tutaj napisać Age of Empires, a napisałem Ages Orefedet. 2 razy. To jest tajemnicze trochę, powiem wam. No ale dobra, nie będę tutaj wam pokazywał tego, co się działo kiedyś. Klaudia, piękny Vegeta i też dość spory. Czy Vegeta miał faktycznie fioletowe rękawice? Wygląda tak jak rękawica Thanosa. Nie, to Thanos był fioletowy, a nie jego rękawica była fioletowa. To musi być talent. To musi być trudne, żeby robić coś takiego, nie? Jak się wyjedzie za linię, to już... Chociaż można niby drugim aerografem. Chciałbym kiedyś zobaczyć, jak to powstaje. Zostawiam lajeczka. Ło, Michał nawet zostawił lajeczka. Michał. Och, polski ludu Dragon Balla. Odpowiedzcie mi na pytanie, czemu nie lubicie angielskiego dubbingu DB? Przecież on jest świetny. A, i na dodatek powiem tylko, japoński głos Goku jest okropny. Haczyk zwykł być wiarygodny. Co to, kurwa, jest za gówniany take? Ja wam powiem, dlaczego nie lubię. Bo Sean Schemmel to Boots, z wybujałem ego. Baba od Bulmy tak samo. Jedyna osoba, którą lubię z obecnego angielskiego dubbingu, to Christopher Sabat. To już jest jakby coś, co wychodzi poza dubbing, ale nie no, słaby ragebait. Dziękuję Max za fanarcik. Dyzia storybotem w zaświatach. No, doceniam taką wizję. Doceniam fanarta. Tak jak już mówiłem, cieszę się, że macie nadal dobre wspomnienia z Dyzią i że nawet prokurowała Maxa do tego, żeby narysować taki obrazek ku jej pamięci. Biedna Dyzia. Patrzcie to. To jest to, o czym mówiłem. To jest mój mokry sen. Naprawdę. Błagam. Więcej rysunków jako Rock Lee, albo w ogóle Rocka Lee. Chyba więcej osób mówi Lee niż Rock, ale ja mówię Rock Lee. Ale to jest świetne. Ostatnio na jednym filmie wrzuciłem siebie jako Rock Lee, ale przyznam się wam, nie mam takiego stroju. Chciałem coś takiego zrobić, więc wygenerowałem ten obrazek, ale obiecuję, że nie będzie dużo takiego AI slopa u mnie na kanale. Ostateczną umiejętnością, rozumiem, jest otwarcie 9. pysiobramy. Zajebiste. Najlepszy rysunek w tym miesiącu. Ja wiem, że może to brzmieć narcystycznie, bo gość narysował mnie jako moja ulubiona postać Naruto, ale kurde, jest to mocne. Mimo wszystko pod kątem kunsztu, no też Dawid nie odstaje, ale o tym doskonale wszyscy wiemy, bo Dawid już nie raz i nie 2 i nie 5 rysował genialne prace, a tutaj Baby bez cenzury. Brzmi to tak jakby mówił o piosence starej Justina Biebera, w której on mówi przekleństwa. Baby bez cenzury. Nie no, żartuję. Świetnie. Świetnie on wygląda. Dziękuję wam za wszystkie posty. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Bardzo dobrze się bawiłem, szczerze. Jak tak przeglądałem posty na bieżąco w trakcie czerwca, to mówiłem, że mało będzie chyba fajnych postów na zakolach, ale to chyba była kwestia tego, że nie było mnie trochę w domu i tak nie za bardzo zwracałem uwagę, co akceptuję. A teraz jak przeglądam te posty, kurde, czerwiec był świetny. Jeszcze raz, wielkie dzięki wrzucającym za aktywność i na grupie, i pod filmami. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Czekam na wasze komentarze też odnośnie GTA 6 i tak dalej, o tym, o co was pytałem. Jana!